Wracamy do Berlina na największe branżowe targi pojazdów transportu szynowego. Łącznie na terenie wystawy zgromadzono prawie 150 pojazdów, a część z nich przedstawię Wam w tym i kolejnych materiałach. Ten odcinek przeznaczymy na tramwaje oraz jedyny pokazany skład metra dla Riyadu. Zapraszam Was do oglądania. Składy Inspiro Siemensa doskonale znacie z warszawskiego metra. Ten zaprezentowany na targach jest jednak wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, jest to pierwszy Inspiro zupełnie nie wymagający obsługi maszynisty. Po drugie, skład obsłuży pierwszą linię metra w stolicy Arabii Saudyjskiej, Riyadzie, co wiąże się z jego dostosowaniem do ekstremalnie wysokich temperatur, rzędu 55 stopni Celsjusza, oraz eksploatacji w piaszczystym i zapylonym klimacie tego regionu. Po trzecie, skład podzielony jest na 3 klasy. Pierwszą, rodzinną i pojedynczą, rozdzielone automatycznymi drzwiami. Łącznie dla Riyadu powstaną 74 składy tego typu w wersji 2- i 4-członowej, a w ruchu pasażerskim mają osiągać prędkość 80 km na godzinę. Budowany system metra w 7-milionowej aglomeracji ma mieć łącznie 6 linii i 175 km długości. Najlepszym określeniem dla tego tramwaju jest słowo uniwersalny. Stadler pokazał dwusystemowy tramwaj dla niemieckiego Chemnitz. Co to znaczy dwusystemowy? To znaczy tyle, że może obsługiwać zarówno sieć tramwajową, jak i kolejową. Na dodatek jest to też hybryda, posiadająca zarówno silnik spalinowy, jak i elektryczny. Skład jest też dwukierunkowy, z obu stron ma drzwi i kabinę motorniczego na obu krańcach. Wejścia i drzwi pojazdu przystosowane są też do obsługi przystanków z niskimi bądź wysokimi peronami. 37-metrowy skład może osiągnąć maksymalną prędkość 100 km na godzinę. W całym tym dobrodziejstwie brakuje jeszcze kuloodpornego nadwozia i odporności na wybuch termonuklearny. Skoda wystawiła dwukierunkowy tramwaj ForCity Plus, który dostarcza do Bratysławy. To typowo miejski tramwaj, ma 5 członów, 32,5 metra długości i na pokład zabierze około 200 pasażerów. Tramwaj w przypadku utraty stałego źródła zasilania jest w stanie przejechać 700 metrów na zasilaniu bateryjnym. Do końca 2016 roku po stolicy Słowacji kursować będzie 60 tramwajów tego typu. PESA pokazała na targach najdłuższy polski tramwaj, kursujący po Krakowie. Producent łącznie dostarczył 36 tramwajów tego typu, a każdy z nich ma 43 metry długości. Tramwaj jest 4-członowy i jednoprzestrzenny. W wagonie znalazły się specjalne miejsca na rowery, a także gniazda 230V i USB. Pojazd na pokład zabierze około 300 pasażerów, w tym aż 120 na miejscach siedzących. Turecki producent pokazał swój najnowszy model tramwaju, Panorama. Można powiedzieć, że to typowy, niskopodłogowy tramwaj o długości 33 metrów. Mimo że posiada drzwi z obu stron, ma aż 50 miejsc siedzących. Dzięki szerokości 2,65 metra oraz układowi 2+2 siedzeń na części przestrzeni pasażerskiej. Na stoisku firmy pojawiły się też modele tramwaju Silkworm i lekkiej kolei miejskiej. Tramwaj typu Avenio będzie kursował na 11,5-kilometrowej trasie w stolicy Kataru.
Nie będzie tam jednak sieci trakcyjnej, a tramwaje ładowane będą ze sztywnej, napowietrznej szyny na długości 40 metrów platformy przystankowej. W tym celu pojazd wyposażony jest w superkondensatory i baterie litowo-jonowe. Superkondensatory zapewnią nie tylko szybkie ładowanie, ale też przejęcie energii z hamowania. Wyzwaniem dla tych tramwajów, wymagającym większego poboru energii, będzie schłodzenie przedziału pasażerskiego przy temperaturach otoczenia rzędu 50 stopni Celsjusza. Linię w zachodniej Zatoce Doha łącznie obsługiwać będzie 19 tramwajów tego typu. W gronie tramwajów znalazł się też skład Stadlera dla Aarhus. Tramwaje mają powrócić do Danii w przyszłym roku po 44 latach przerwy w eksploatacji tego środka transportu. Na targach pokazano też olsztyńską wersję modelu Tramino od Solarisa, ale po więcej ujęć tego tramwaju odsyłam Was do odcinka z Olsztyna. Wśród technologii związanych z tramwajami pojawiły się też zielone torowiska. Istotą tych rozwiązań jest nie tylko estetyczna, trawiasta nawierzchnia torowiska, ale też redukcja hałasu pochodzącego od kontaktu tramwaju z torowiskiem. Rozwiązania te pozwalają zmniejszyć poziom natężenia dźwięku o nawet 14 dB. Po autobusach elektrycznych był to drugi materiał z targów transportu publicznego w Niemczech. Współczesny tramwaj. Wiadomo, musi być niskopodłogowy, ale liczy się też jego pojemność, czy też uniwersalność zastosowań, a nawet możliwość pokonywania pewnych odcinków trasy bez zasilania z sieci trakcyjnej. Tramwaje ze względu na swoją specyfikę i ograniczone możliwości poruszania się muszą być dopasowane do wymagań i standardów poszczególnych sieci tramwajowych, w których będą używane. Przy okazji systemów kolei miejskich warto też odnotować ich szybki rozwój w aglomeracjach na Półwyspie Arabskim. I tymczasem dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. A nawet możliwość pokonywania bez zasilania z sieci trakcyjnej. Ale tymczasem słabo.